Witaj z tej strony Radosław Salak z bloga Money Grabby. W dzisiejszym nagraniu chcę Ci opowiedzieć, dlaczego ceny domów nie spadły bardziej w 2023 roku. Wiele osób prognozowało, że będzie krach, że będą spadki rzędu 10-15%, czy może coś na wzór krachu z 2008 roku, a tu niespodzianka. Można wręcz powiedzieć, że ceny po prostu się zatrzymały, nie ma żadnego krachu i dzisiaj chciałbym powiedzieć, dlaczego tak się stało. Jest to dosyć ważne, dlatego robię nagranie i warto posłuchać, jeżeli się interesujesz inwestowaniem w nieruchomości na rynku brytyjskim. Oczywiście artykuł powstał na podstawie analiz Zoopla, gdzie polecam zapoznawać się, ponieważ Zoopla, jak i Rightmove co miesiąc wypuszczają raporty odnośnie rynku nieruchomościowego. I jest kilka czynników, dlaczego tak się stało, że ceny nie załamały się. Przede wszystkim, tak jak tutaj zaznaczyłem, siła rynku. No przede wszystkim nie było jakiejś tragedii, jeśli chodzi o rynek pracy. Wręcz przeciwnie, nawet można zauważyć, że w niektórych sektorach mimo spowolnienia było można zauważyć wzrost zatrudnienia, a spadek był nieznaczny. Do tego polityka kredytodawców. Nie było jakiejś tragedii, nawet jeżeli ktoś miał problemy ze spłatą, banki są wyrozumiałe, proponują jakieś rozłożenie spłat i tak dalej. Przede wszystkim banki wyciągnęły lekcje z 2008 roku i mają już bardziej dopasowaną politykę kredytową dla osób, które nie są w stanie spłacać kredytów, zanim dojdzie do przymusowego przyjęcia nieruchomości. Wiadomo, taka czynność nikomu nie jest na rękę. No i bardzo ważne było to przeprowadzenie tak zwanych testów, czyli które zostały wprowadzone, tak tu widzimy, w roku 2015 i nawet ja sam osobiście pamiętam, kiedy brałem kredyt, musiałem przejść test na bodajże to było chyba 8%. Również dostałem taką notkę, że ile będę płacił, nie wiem, ratę kredytu, jeżeli na przykład stopy procentowe wyniosą 10%. Warto dodać, że w roku 2008, jak ludzie zaciągali kredyty, takiego czegoś nie było. No, dzisiaj wiele osób nawet nie jest w stanie wziąć kredytu z tego względu, że no właśnie nie przechodzi test testów, które mimo niskich stóp procentowych no, powodują, że ten test jest dosyć wysoko. I tutaj jest bardzo fajna taka mapka, wykres pokazujący, jak wyglądają te testy. Tutaj mamy fioletowe stress rate oraz oprocentowanie kredytów. I tak jak widzimy na chwilę obecną jest to około 9%. Czyli nawet jak ktoś się cieszy, nie wiem, że oprocentowanie spadło tam, nie wiem, do 5% czy do 4,5%, to nie ma znaczenia, ponieważ w banku i tak musi przejść testy na możliwość spłaty rat kredytu, nawet jeśli one będą w wysokości 9%. To jest dosyć ważne. Tak jak widzimy w roku 2021, kiedy te kredyty były naprawdę niskie, poniżej 2%, to żeby dostać kredyt należało zaliczyć, tutaj to jest około 6 czy 6,5%. To już było dosyć wysoko. I dzisiaj te raty kredytów rzeczywiście uzyskały 6%, no wiele ludzi po prostu nadal spłaca, no co najwyżej po prostu nie pojedzie na jakieś lepsze wakacje, albo ewentualnie raz pojedzie, albo w ogóle nie pojedzie, taka różnica, nie ma jeszcze tragedii. Oczywiście jakby te kredyty skoczyły na, nie wiem, 10-15%, no to rzeczywiście byłaby tragedia, ale na chwilę obecną ludzie, którzy zaciągają zobowiązania, są w stanie spłacać nawet 9% kredytów. To jest bardzo ważne i to jest bardzo istotne. Ja myślę, że to jest jeden z najważniejszych czynników, jak to, że nie ma załamania na rynku kredytów. Dlatego na chwilę obecną rynek nieruchomości się po prostu zatrzymał. Spadek jest niewielki. Gdy to nagrywam, jest już końcówka roku 2023 roku i oficjalnie dane mówią, że wartości bezwzględne cen nieruchomości spadły raptem tam 1,3% dla całej Wielkiej Brytanii, to jest praktycznie nic, ale warto wspomnieć, że inflacja wynosi około tam 6-8% w skali roku, więc de facto w sile nabywczej ceny nieruchomości spadają i to już drugi rok z rzędu. Nie?
i o tym warto wiedzieć. Dlatego zapraszam do zapoznania się z artykułem oraz kończąc dodam, że przygotowuję już uaktualnione szkolenie z inwestowania w nieruchomości, które się będzie nazywać Jak zostać landlordem w Anglii. No, prace trwają i potrwa jeszcze kolejne pół roku, ale to będzie naprawdę fajne uaktualnienie, więc dziękuję za wysłuchanie. Linki będą pod nagraniem. Jeżeli podobają Ci się takie nagrania, dajcie znać. W sumie nie nagrywałem już chyba z rok czasu. Cały czas korzystam z gotowych rozwiązań, tak jak tutaj jest gotowe nagranie. Można sobie odsłuchać profesjonalne nagranie. Dajcie znać, co wolicie, czy jak ja coś opowiadam, czy może po prostu wrzucić translatora, który to dla Was przeczyta. Więc dziękuję z swojej strony i do zobaczenia w następnym nagraniu i na blogu. Cześć!